19 sierpnia. Ostatnie 2 dni byłem całkowicie rozłożony. Dalej jestem rozłożony tak naprawdę, całe ciało mnie boli, szczególnie plecy, nie wiem czemu. No i co, jesteśmy w Milpitas, w takim miasteczku pod San Jose. Jedziemy zwiedzać San Jose. Wyobraźcie sobie, że tutaj można zapłacić za samochód 20 parę dolarów za dobę. Pojutrze wylatuję, także jutro jest ostatni dzień tutaj w Stanach mój. Kolejny taki ciekawy fakt. Wyobraźcie sobie, że tankujecie samochód do pełna za 50 zł. Tutaj za 50 dolarów zatankuje się taki samochód do pełna. I can't see. I don't know. Put it as far as you can there. A little bit on you, then on me. Yeah. Oh my goodness. The smell. There's so, ooh! Ostatni dzień zwiedzania. Pierwszy punkt wycieczki to garaż, ale nie byle jaki garaż, tylko garaż, w którym zaczynał Steve Jobs, twórca firmy Apple. Myślę, że każdy kojarzy. Dzisiaj dom jest sprzedany chyba, bo nawet ktoś tam w środku chodzi. Jakaś pani patrzy przez okno właśnie. Pewnie musi się z tym zmagać dosyć często. W sumie dziwne, że Apple nie wykupiło tego garażu na pamiątkę, nie wiem, dziwne. No ale tak to wygląda. Niepozorne początki. Sally, are you impressed? So impressed. If it wasn't for this garage, you wouldn't have your phone. Oh, I'm really impressed. Another one bites the dust. Hey, hey. Cupertino to takie miasto pod San Jose i to jest właśnie miasto Apple. Tutaj wszystko się zaczęło i tutaj Apple ma swoje siedziby. Jedno trzeba przyznać, Apple robią rzeczy estetycznie. Oczywiście miałem rację i Visitor Center to jest po prostu osobny budynek specjalnie dla gości. Co najmniej dwupoziomowy parking podziemny, bo parkowaliśmy na drugim poziomie. Drewniane panele na podsufitce. Ściany praktycznie ze szkła. This is crazy. Look how big this glass is. Yeah. W sumie wygląda jak w sklepie Apple, po prostu wystawka produktów. Fakt, że bez cen, ale można ceny sprawdzić, jakby co, pewnie jakby się uprzeć, to gdzieś tu można, na pewno można coś tu kupić, oczywiście sprzęt Apple. Rzesza wiernych fanów. A, no tak, są gadżety Apple, także na pewno jest sklep. Dobra, to robi wrażenie naprawdę. Mamy tutaj makietę całego tego kampusu Apple nowego. Sama makieta już robi na mnie wrażenie. Jej wykonanie. To jest taki ogromny stół, zaraz wam pokażę. Jest tu pani od Apple'a i rozdaje tablety.
na których zainstalowana jest aplikacja do tego stołu. Jest to tak zwane Augmented Reality, czyli rozszerzona rzeczywistość, nie wirtualna, tak jak teraz jest bardzo popularne VR, tylko AR, że nakładamy jakąś tam wirtualną rzeczywistość na rzeczywistą, na obraz rzeczywisty. No i żeby nie przedłużać, to po prostu pokażę, jak to działa, ale najpierw jeszcze ten stół. Ten okrągły budynek to jest właśnie ten nowy kampus. A więc działa to w ten sposób, że po prostu uruchomiona jest aplikacja na tablecie, aplikacja aparat, która nakłada na obraz te wszystkie drzewka, makietę budynku i tak dalej. I na przykład można rozebrać sobie ten budynek na części. Czyli tu na przykład mamy garaże teraz. Możemy sobie garaż rozebrać. Z tego co widzę, to dach chyba jest pokryty w całości panelami, a w środku tego pierścienia jest ogromny park, gdzie ludzie pracujący w Apple mogą sobie opieprzać się w pracy. Ludzie biegają tam, widzicie to? It's a gym. Ktoś robi przysiady, ktoś biega, ale klaty nikt nie robi. O nie, czekajcie. Nie, ławeczki puste, nikt nie robi klaty. To jest Visitor Center, czyli tutaj, gdzie jesteśmy teraz, i jest nawet ten stół i są ludzie, którzy się na niego gapią, tak jak my teraz. And those people here are us. Steve Jobs Theater. Wow, podziemny teatr imienia Steve'a Jobsa mają zbudowany. Jestem pozytywnie zaskoczony. Nie jestem wielkim wielbicielem Apple'a i nigdy sobie nie sprawię takich rzeczy, ale poziom tego wszystkiego tutaj wykonania i poziom ogólny firmy naprawdę robi wrażenie. Podobnie jestem pod wrażeniem, tym razem, jeżeli chodzi o klatkę schodową. Wygląda na to, że to jest jakiś, nie wiem, marmur czy coś takiego. Z taką precyzją wykonany, nieźle. Wszędzie drewno. Ładne drewno. Mają rozmach. Lecimy dalej, nie ma czasu na głupoty. Szkoda, że nie mam drona, to bym coś tam nagrał z powietrza, bo ten budynek mega fajnie wygląda. Następna atrakcja to Muzeum Intela. Pozdro Bucio. Nie wiedziałem, że jeden z pierwszych mikroprocesorów Intela był pokryty drewnem. A tutaj mapa jego budowy. Czaicie? Kto na to wpadł w ogóle? No?
Jestem zdecydowanie zbyt słabo doinformowany w kwestiach takich technicznych informatyki, żeby cokolwiek tu rozumieć. Nie chce mi się też czytać, bo ciągle jeszcze jestem chory, także wiecie, tak na luzie tu podchodzę. Ale co tu robi kaszubska, tradycyjna koszula, to ja nie wiem. Było iść na informatykę, to bym coś ogarniał z tego przynajmniej. No, myślę, że jak ktoś nie ma do czynienia z elektroniką, z tymi mikroprocesorami, czy w ogóle tam hardwarem, to nie ma za bardzo czego tutaj szukać. Na przykład dzieci to się strasznie nudziły i rozrabiały. Dalej będzie tak szybko szło, to nic nie zobaczę tutaj. Okazuje się, że NASA dzisiaj też zamknięta. Nie wiadomo czemu w sumie. Jedziemy dalej. Trudno. Nie ma kosmosów dla Adama dzisiaj. Dobra, teraz jesteśmy chyba w kampusie Google'a, tak do końca jeszcze nie wiem. Beka z tego, że wszystkie te lokalizacje, które dzisiaj odwiedzam, chyba 9 pozycji, tam zrobiłem sobie listę na 9 pozycji, wszystko to jest zlokalizowane praktycznie w tym samym miejscu. Tam najdłużej między punktami chyba z 15 minut jazdy było, nie więcej. Ten budynek tutaj to jest budynek Google'a numer 41. Także pozdro 600, możemy sobie tutaj łazić i szukać. Bing was powered by Google at some point. No, I think Microsoft. Widać wyraźnie, że ten kampus Google'a jest trochę starszy. Jeszcze zobaczymy kampus Facebooka dzisiaj. Ale wydaje mi się, że to właśnie Google zapoczątkował taką modę na stwarzanie takich mega przyjaznych warunków pracy. A po co? I dlaczego? Głównie chodzi o to, żeby stworzyć takie warunki pracy, żeby pracownicy nie chcieli opuszczać miejsca pracy. Także po kampusie Google'a można sobie chodzić, ale nie można wchodzić do budynków. I ja się spytałem pani, co jest w tym budynku, to powiedziała, że to jest budynek prywatny. No nie wiem, zabrzmiało to, jakby po prostu nie chciała powiedzieć, co tam jest. Другое место. Właśnie doszliśmy do parku, gdzie stoją figury wszystkich systemów operacyjnych Android. Na przykład Lollipop. Nawet nie znam wszystkich, także nie będę tutaj opowiadał. Oreo. I oczywiście najważniejsze dla Amerykan, tak mi się przynajmniej wydaje, sklep, gdzie można kupić coś. Tutaj też jest najwięcej ludzi. Chyba jakaś wycieczka akurat.
W Stanach jest tyle samochodów, tutaj każdy ma samochód i to jest podstawowy środek komunikacji. Nawet jak macie tutaj raz, dwa, trzy, cztery, 5 linii w jedną stronę, to i tak jest korek i żeby jakby zmniejszać tą liczbę samochodów na drogach, to wymyślili coś takiego, że jedna czy tam dwie z tych 5 linii to będzie linia tylko dla osób, które podróżują razem, czyli zamiast na przykład 2 samochody, tak, każda osoba w osobnym samochodzie, to można mieć 2 osoby w jednym samochodzie. Tak zwany carpooling po angielsku. No i właśnie tak to wygląda, że ludzie stoją w korku. Tutaj już akurat teraz my też stoimy, ale przed chwilą było tak, że był korek, a my, jako że jesteśmy 2 w samochodzie, możemy korzystać sobie z tej linii specjalnej i my nie staliśmy w korku, a ludzie stali. Ale teraz już wszystko stoi. No i jako, że takich osób podróżujących razem jest znacznie mniej niż pojedynczych kierowców w autach, to ta linia carpoolowa, dla osób właśnie, które podróżują razem, jest po prostu mniej uczęszczana. Osoby, które podróżują razem, mają po prostu ten przywilej, że mogą jechać szybciej. Oczywiście każdy może jakby złamać przepisy i używać tej linii, nawet jak jedzie sam, i jechać po prostu szybciej w korku. No ale wtedy naraża się na mandat i to w wysokości tam chyba ponad $1000 w zależności od stanu. Teraz możecie zobaczyć, jak na przykład mój pas idzie szybciej i wymijam wszystkich po prawej. I pomyśleć, że nasza A1 ma 2 pasy w jedną stronę. Inny świat, inne problemy. 7 seconds. Tylko zamknę naszą korwetę. I lecimy do Facebooka. No cóż, okazuje się, że Facebook jednak też, podobnie jak Apple, nie wpuszcza na swój kampus, więc szybko poszło. Jedyne, co można zobaczyć, czy tam gdzie możemy tutaj iść, to jest ten znak, który z tym wielkim lajkiem przed wjazdem. Niektórzy ludzie sobie tam robią zdjęcia. Nie po to tu przyjechałem. Z tego, co rozumiem, to tutaj pracownicy zostawiają auta jak w takich prestiżowych hotelach, że zostawiasz auto i jest specjalny ziomek, który odprowadza to auto na parking i później przyprowadza ci to auto. Kolejny garaż, tym razem Hewlett Packard, czyli HP, drukarki, najbardziej znane chyba. Tu jest nawet, no i to ja rozumiem, tutaj jest jakaś tabliczka, że oni to nazwali, że to jest miejsce, gdzie narodziła się cała Krzemowa Dolina. Ale nie będziemy wychodzić, no w sumie nie ma po co, wejść tam nie można. A jeszcze przed nami Stanford University, chyba że będzie zamknięty, tak jak większość rzeczy dzisiaj. Już po wejściu widzę, że nie ogarniemy tego, nie ma opcji w ogóle. Co też można by zobaczyć tak naprawdę w 1 godzinę czy w podobnym czasie. Co najwyżej taką wieżę. O. Po prostu kampus jest za duży i
Nie chce nam się go obchodzić. Postaram się zobaczyć ten główny budynek i żeby mieć jakieś porównanie do mojej polibudy. Właśnie podjechał autobus, darmowy autobus na Uniwersytecie Stanforda. Także po kampusie można się poruszać nie tylko rowerami, tak jak tu wszyscy śmigają, ale również darmowymi autobusami. Dużo budynków mają w takim stylu, powiedziałbym, hiszpańskim. I to tutaj, proszę Państwa, kształci się przyszła kadra menedżerska, milionerzy. Ciekawe, jaki procent absolwentów Uniwersytetu Stanforda to milionerzy. Z tego co rozumiem, jesteśmy na dziedzińcu głównym. No w sumie tego się nie spodziewałem. Na placu głównym, na budynku przy placu głównym mamy Jezusa. Czy to nie jest dyskryminacja innych wyznań? Zupełnie inaczej to wygląda niż u nas. Fajnie tak, inaczej, estetycznie. What do you think, Sally? About what? You like this place? It's impressive. It's impressive. No, what about other religions? Well, it was built long before anybody cared about that, so. Oh, yeah, nobody cares about other religions. Yeah. To nie Stanford wybudował ten kościół, tylko jego żona po jego śmierci. Także wiadomo, głupie, zabobonne baby. Right? Right. Zajebiste drzewa tu mają. Takich jeszcze nie widziałem. Bardzo mięciutkie te kwiaty są w dotyku. Cała droga jest wysadzona. Tutaj też, jak widać, carpool jest promowany, żeby jak najmniej tych samochodów było. Także jak jeździsz razem z kimś, to masz przywilej parkowania w lepszej strefie. A ten cały budynek poświęcony jest tylko i wyłącznie absolwentom. Nie wiem w sumie, co absolwenci mają do roboty, czy jakby czego miałaby dotyczyć obsługa absolwentów. To właśnie są hangary NASA, których nie dane nam było dzisiaj zobaczyć. Smuteczek. Szukamy miejsca na zachód słońca. Jesteśmy na okolicznych wzniesieniach. I no, na bogato. Niektóre domy naprawdę robią wrażenie. I nagle w magiczny sposób takie widoki, takie górki, kiedy już nie trzeba po nich zapieprzeć z buta, znowu robią się ładne. No jak było widać, a właściwie jak nie było widać, jesteśmy dzisiaj pechowi jak coś. Wszystko pozamykane, zachód słońca z dupy, bo jest wszędzie dym. Pora jechać do domu. It's time to go home, Sally, right? Jutro już tylko zdajemy samochód i lotnisko. Witamy w San Francisco znowu, jedziemy oddać samochód. Obczajcie, jak San Francisco, pokażę wam na mapie. San Francisco to jest po prostu tak zrobione miasto,
że nieważne czy jest góra czy dół, tutaj już naprawdę nieważne. Ma być prosta, kurwa mać. Ma być prosta siatka ulic i chuj. I zobaczcie teraz pod jaką górę jedziemy. Show the... Wow. Okay, you can like stop and make Turn another right onto video. Diamond. Oh. Continue on Diamond Street for a half mile. W poziomie są tylko skrzyżowania. Tutaj jest skrzyżowanie w poziomie i koniec. I dalej z górki. Ale muszę powiedzieć, że San Francisco naprawdę podoba mi się, ładnie wyglądają te ulice. Tutaj akurat te domy są drewniane, ale tam u Weroniki jak spaliśmy, to tamta okolica była jeszcze ładniejsza w ogóle i domy murowane. 600 feet. Because of the flag. Chyba jesteśmy w dzielnicy dla gejów albo coś takiego. Nie wiem, ale wszędzie są tęczowe flagi. Hand job, nails and spa. Okay. Mają trolejbusy, jak w Gdyni. You can show the bus. Like in the lines. Zoom in the line. Record whatever you like. Oh, they have like rainbowy pathways. You can sell human skeletons, I don't think like fake ones. animals and stuff. Oh, look at that job. Wait, what is- Turn right onto Clayton Street. Don't turn right. Oh, wow. I wish. In 300 feet, turn right onto Masonic Avenue. There's the car coming. Head east toward I-80 East. In 1,000 feet, merge onto I-80 East. Did you start? Oh wow, that's a multi-deck Bridge. bridge. Wow, and this is like 4 lines. This, Yeah. maybe it's just this direction. The other deck is the other Oh, direction. yeah, probably. Another bridge.
O ja, tego się nie spodziewałem. Tylko się nie zesraj! Właśnie zapomniał. Jest. O ja, kto to narysował? Gorąco! Ale jak, nie? Podjechałam, to tam wasze samochody stały, a on pewnie zna wasze samochody. Tak się zestresowałam! Ale ja najlepszy było, że on jego samochodem stał pod domu i umieli przeparkuj, kurwa. Mój to może poznać. Nie, nie zwróciłem uwagi. Idealnie. Dzięki, Brzezecki. Jestem... To jest takie piękne, trzeba by to gdzieś, a może weź to